Witam na dziale optyka. Chciałbym zaprezentować stanowisko pomiarowe numer 301. Jest to ćwiczenie o temacie wyznaczenia współczynnika załamania światła metodą pomiaru pozornej i rzeczywistej grubości płytek, albo też czasami ta metoda nazywa się metodą mikroskopową. A więc mamy wyznaczyć współczynnik załamania światła. Zanim przejdę do ćwiczenia, może króciutko tylko przypomnę prawo załamania światła, inaczej prawo Snella, albo z łacińska mówiąc prawo Snelliusa. Proszę Państwa, jeżeli wyobrazimy sobie, że mamy granicę dwóch ośrodków, w pierwszym ośrodku mamy współczynnik załamania N1, a w drugim ośrodku współczynnik załamania N2. Załóżmy, że N2 jest większe od N1, czyli N2, ośrodek dolny, jest ośrodkiem gęstszym optycznie. Narysujmy sobie teraz normalną do tej naszej powierzchni. Zwróćcie uwagę, że współczynnik kąty padania, załamania wyznacza się zawsze względem normalnej. I teraz wyobraźmy sobie, że pada na granicę dwóch ośrodków promień światła, to po przejściu przez tę granicę w sytuacji, gdy N2 jest większe od N1, czyli współczynnik załamania światła ośrodka drugiego jest większy względem pierwszego, kąt beta będzie mniejszy od kąta alfa. Zależność pomiędzy współczynnikiem załamania światła oraz kątami możemy zapisać następująco. Sinus alfa, albo może w ten sposób zapisz N1 razy sinus alfa równa się N2 razy sinus beta. Jest to inaczej prawo Snella czy prawo Snelliusa, prawo załamania światła. Proszę Państwa, mamy wyznaczyć współczynnik załamania światła. Mówimy o dwóch rodzajach współczynnika załamania światła. Jeżeli byśmy sobie przekształcili to równanie, zapisali sinus alfa do sinus beta równa się N2 do N1. Ten współczynnik, stosunek N2 do N1 nazwiemy względnym współczynnikiem załamania światła, czyli współczynnik załamania ośrodka drugiego względem ośrodka pierwszego. Natomiast często posługujemy się tak zwanym bezwzględnym współczynnikiem załamania światła, czyli jakbyśmy chcieli zdefiniować ten współczynnik załamania światła, zapisalibyśmy sobie, że N1 jest to stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku. Podobnie tutaj N2 to będzie prędkość światła w próżni do prędkości światła w tym ośrodku. Jak widać, w związku z tym prawo Snelliusa możemy zapisać w ten sposób również V1 do V2. Czyli stosunek sinusów kąta padania i załamania ma się tak jak stosunek ich prędkości. Proszę Państwa, co to jest ta pozorna i rzeczywista grubość płytki? Proszę Państwa, spójrzmy na początek na nasz eksperyment. Mamy tutaj mikroskop. Na stoliczku mikroskopu znajduje się płytka przezroczysta, w tym wypadku szklana. Mamy do dyspozycji tutaj kilka takich płytek szklanych z różnego rodzaju szkła, jak i płytek z tworzywa sztucznego, tak zwany plexiglas. Postaramy się wyznaczyć w tym doświadczeniu współczynnik załamania światła właśnie tą metodą mikroskopową. Przejdźmy do wyjaśnienia, czym jest grubość pozorna i rzeczywista. Wyobraźmy sobie, co się dzieje tutaj na stoliczku naszego mikroskopu. Mamy położoną płytkę o pewnej grubości, nazwijmy ją D. Nad naszą płytką znajduje się soczewka mikroskopu, może troszeczkę powiększę tą soczewkę i wyobraźmy sobie, że światło pada w ten sposób. Światło przedostaje się tutaj od spodu i pada na naszą soczewkę. Soczewka jest tak ustawiona w tej chwili, żebyśmy widzieli ostry obraz powierzchni naszej płytki. Jak zorientujemy się, że widzimy powierzchnię płytki? Na podstawie rysek mniejszych czy większych na powierzchni tej płytki. Ale proszę Państwa, jeżeli teraz obniżę tę soczewkę, albo podwyższę, zmienię położenie właściwie, czy to płytki, czy okularu mikroskopu, to proszę zobaczyć, że to światło będzie już się przemieszczało nieco inaczej tutaj w płytce. Pada w ten sposób,
a następnie ulega załamaniu. Podobnie tutaj leci sobie w ten sposób i ulega załamaniu. Co to znaczy, proszę Państwa? Zobaczcie, że światło, jeżeli sobie nałożę tutaj te nasze promienie, no po prostu ulega załamaniu na granicy ośrodków. Tu i tu. Proszę zobaczyć, że w rzeczywistości obniżyliśmy soczewkę nie o całą grubość płytki, tylko o pewną jej, na pewną mniejszą wysokość. Jeżeli dowiem się, o ile obniżyłem tą naszą płytkę, naszą soczewkę, to dowiem się, ile wynosi H. I to jest obraz tak zwany pozorny. No proszę Państwa, pozornie zjechaliśmy już na sam dół i obserwujemy z dna, z dołu tej naszej soczewki jakieś rysy, ale w rzeczywistości soczewka nie została obniżona o D, tylko została obniżona jedynie o H. Państwo z instrukcji do ćwiczenia i z wyprowadzenia dowiecie się, że współczynnik załamania światła możemy obliczyć dzieląc grubość rzeczywistą płytki przez grubość pozorną. Czyli korzystając z takiego prostego wzoru możemy wyznaczyć współczynnik załamania światła. Jak to teraz zrobić? No musielibyśmy wyznaczyć sobie grubość rzeczywistą i grubość pozorną. Jak wyznaczyć grubość rzeczywistą? Moglibyśmy to zrobić za pomocą na przykład śruby mikrometrycznej, ale możemy się posłużyć również czujnikiem mikrometrycznym, który znajduje się tutaj przy mikroskopie. Spróbuję teraz wyzerować ten czujnik. Nie wiem, czy to widać. Wyzeruję go, tak żeby wartość była równa 0, tak? I podłożę pod ten czujnik naszą płytkę. Tu musiałbym w ten sposób. Proszę zobaczyć, przesuwając płytkę, mogę zorientować się, jaka jest grubość. W tej chwili wskazuję, że grubość płytki wynosi 4,89 mm, czyli 4,89. Mogę przesunąć płytkę, zorientować się, czy rzeczywiście w innym położeniu ma też tą samą grubość. Tutaj widać, że o 1/100 troszeczkę więcej jest. Wielokrotnie możemy przesunąć i na tej podstawie wyliczyć średnią grubość płytki. Średnią grubość płytki mamy, jeżeli wyznaczyliśmy wielokrotnie, wyliczyliśmy średnią, odchylenie standardowe średniej, wiemy już, jaka jest grubość rzeczywista tej płytki. Proszę Państwa, a teraz jak wyznaczyć grubość pozorną? Proszę Państwa, obniżam stoliczek, na którym znajduje się płytka, zupełnie na dół, zeruję mój czujnik mikrometryczny i proszę Państwa, zaczynam delikatnie unosić płytkę, szukając ostrego obrazu powierzchni, dolnej powierzchni płytki. Proszę Państwa, mamy już tutaj, jak widać, pojawiły się rysy, które znajdują się na dolnej powierzchni płytki. Bardzo delikatne, ale wyraźnie to jest widoczne. W tym momencie zeruję mój miernik i zaczynam poszukiwać rys górny. Szukam, nadal to bardzo powoli trzeba to robić i ukazuje się nam już w miarę ostry obraz. Jesteśmy teraz na powierzchni płytki. Mamy wyraźne drobne ryski, które się znajdują na powierzchni. Zwróćcie Państwo uwagę, że wartość, którą wskazuje miernik, już nie odpowiada grubości rzeczywistej. Czyli grubość rzeczywista wynosiła niecałe 5 mm, natomiast w tym wypadku mamy tu troszeczkę ponad 3 mm, 3 mm i 12/16. To możemy, proszę Państwa, powtórzyć, czyli ponownie mogę zjechać na sam dół tutaj z moim stoliczkiem, ponownie wyzeruję mój miernik, ten czujnik mikrometryczny i ponownie zaczynam szukać rysy dolne i mamy tu rysę dolną. Dlaczego, proszę Państwa, powtarzam, no ten miernik mierzy z dużą dokładnością, ten czujnik z dokładnością do 1/100 mm, ale proszę Państwa, no, trudno jest ustalić, że jest to idealnie ostry obraz
to oko jest nasze nie takie do końca wiarygodne, czyli ustawiam sobie ponownie ostrą rysę dolną, zeruję mój czujnik i teraz szukam rysy górnej po to, żeby ustalić grubość pozorną. Ponownie pokazuje nam się ostry obraz górnej powierzchni. Możemy zapisać sobie wartość, którą tutaj którą znaleźliśmy. W tej chwili wynosi ona 3,17 mm, czyli 3 mm i 17 setnych. Proszę Państwa, ten pomiar powtarzamy 10-krotnie, tak aby uśrednić nasze wyniki, a więc mamy wielokrotnie wykonany pomiar grubości rzeczywistej, wielokrotnie powtarzamy pomiar grubości pozornej. Wyznaczamy wielokrotnie współczynnik załamania światła, średnią, odchylenie standardowe średni do tego. Proszę Państwa, pomiar ten możemy powtórzyć następnie dla innych płytek i mam nadzieję, że Państwo sobie już z tym poradzicie i na podstawie wyników przesłanych przez prowadzącego wykonacie to niezbyt trudne ćwiczenie. Jak widać, idea jest dosyć prosta i nie powinno to Państwu sprawić większych problemów. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia następnym razem.